W 2009 roku austriacka firma Noctua zaprezentowała swój pierwszy 140 mm wentylator, model P14 FLX. Zyskał szybko uznanie ze względu na ciche łożysko oraz bardzo wydajną pracę. 3 lata później, w 2012 roku, doczekaliśmy się następcy, modelu A14, który otrzymał już nowe łożysko oraz przeprojektowaną ramę. Kiedy w 2018 roku Noctua wydała swój nowy 120 mm wentylator A12X25, oczekiwania ludzi wzrosły, ponieważ ten model przedefiniował standardy wydajności, jakie obowiązywały na rynku wentylatorów. Więc nic dziwnego, że wszyscy oczekiwali na jego 140 mm odpowiednik. Niestety, na next-genowy wentylator od Noctuły przyszło nam czekać aż 12 lat od modelu A14. Ale jest. Dzisiaj z nami model A14X25G2. Zapraszam na materiał. Zaczniemy tradycyjnie od opakowania i jego zawartości. Wentylator otrzymujemy w zgrabnym kartoniku o odświeżonej stylistyce. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz opakowania znajdziemy mnóstwo informacji dotyczących technologii oraz wydajności urządzenia. Noctua jak zwykle nie szczędzi detali. Po otwarciu pudełka od razu widzimy dane techniczne oraz sam wentylator. Przy jego wyjmowaniu natrafimy na ważną informację dotyczącą siły dokręcania. Ze względu na bardzo mały prześwit pomiędzy końcówkami łopatek a ramą, zbyt mocne dokręcenie wentylatora może powodować jego odkształcenie. Producent zaleca moment dokręcania w granicach od 0,15 do 0,25 Nm. Oczywiście, mało kto posiada w domu klucz dynamometryczny, więc w praktyce najlepiej po prostu dokręcić wentylator z wyczuciem, tak aby był stabilny, ale bez przesadnego nacisku. W zestawie znajdziemy także gumowe narożniki z pierścieniami odciążającymi, które mają za zadanie zredukować naprężenia w ramie podczas montażu. W osobnym kartoniku znajdują się akcesoria, a wśród nich 4 gumowe kołki do beznarzędziowego montażu w obudowie, 4 gumowe narożniki antywibracyjne z pierścieniami odciążającymi, 4 klasyczne śrubki montażowe, rozgałęźnik typu Y do podłączenia 2 wentylatorów, 30 cm przedłużacz PWM oraz adapter LNA, który obniża maksymalne obroty wentylatora z 1500 na 1250 rpm. Sam wentylator jest fabrycznie wyposażony w gumową uszczelkę antywibracyjną na stronie wylotowej wraz z pierścieniami odciążającymi, a także w 4 narożniki antywibracyjne na stronie wlotowej, te już bez pierścieni. W tym wentylatorze naprawdę jest co omawiać, więc skupmy się na początek na najważniejszych danych technicznych, a jeśli kogoś interesują technikalia, to omówimy je w dalszej części materiału. Noctua NF A14X25G2 PWM to 140 mm wentylator z pełną kwadratową ramą o standardowej grubości 25 mm. Rama została wykonana z wytrzymałej mieszanki tworzyw ABS i PBT, natomiast łopatki zbudowano z polimeru ciekłokrystalicznego wzmocnionego włóknem szklanym, materiału zwanego jako Sterox. Dzięki jego zastosowaniu udało się uzyskać ekstremalnie mały prześwit pomiędzy końcówką łopatki a ramą, zaledwie 0,7 mm. Wentylator osiąga maksymalną prędkość obrotową 1500 rpm, przy czym generuje przepływ powietrza na poziomie 155,5 m3 na godzinę oraz ciśnienie statyczne rzędu 2,56 mm słupa wody. Maksymalny pobór mocy wynosi 2,28 W, a natężenie prądu to 0,19 A. Standardowy przewód ma długość 20 cm. Zabezpieczony jest koszulką termokurczliwą i zakończony 4-pinowym złączem PWM. Dodatkowo w zestawie znajdziemy 30 cm przedłużacz, który umożliwia wygodne poprowadzenie kabla nawet w większych obudowach. A teraz, jeśli interesują Cię niuanse techniczne, to ta sekcja jest właśnie dla Ciebie. Na początek zajmiemy się materiałem Sterox, bo jest to jedna z kluczowych nowości względem poprzednich modeli. Nowego następcę wentylatorów A14 i A15 wykonano z opracowanego przez Noctuę polimeru ciekłokrystalicznego wzmocnionego włóknem szklanym, materiału zwanego jako Sterox. LCP charakteryzuje się wyjątkową sztywnością i odpornością na odkształcenia, znacznie przewyższając pod tym względem typowe tworzywa stosowane w wentylatorach. Zmniejsza to drgania łopatek, poprawia ich stabilność przy wysokich prędkościach i ogranicza wpływ temperatury oraz siły odśrodkowej. Dzięki temu możliwe było zastosowanie rekordowo wąskiego prześwitu między końcówką łopatki a ramą, zaledwie 0,7 mm.
Dla porównania A12X25 miał ten prześwit na poziomie 0,5 mm, ale jest to wentylator 120 mm, a w większym 140 mm wentylatorze zachowanie takiej tolerancji jest zdecydowanie trudniejsze. Nowy A14 zachował wiele sprawdzonych technologii znanych z wcześniejszych produktów Noctuły. Między innymi mikrostruktury wewnątrz ramy. Te drobne wgłębienia tworzą przyścienną warstwę turbulentną, która zmniejsza ryzyko separacji przepływu po stronie ssącej łopatek. Działa to na podobnej zasadzie co wgniecenia na piłce golfowej. Zmniejszają opór powietrza i poprawiają stabilność przepływu. Nie zabrakło również stopniowego wlotu powietrza, który wprowadza kontrolowane turbulencje i ułatwia przejście przepływu z laminarnego na turbulentny. Jest to ważne, ponieważ turbulentny przepływ lepiej przylega do ramy, co ogranicza straty aerodynamiczne i poprawia efektywność zasysania powietrza. Ma to też pozytywny wpływ na akustykę. Laminarny przepływ generuje charakterystyczny szum ssania, natomiast turbulencje powodują jego rozbicie na bardziej złożony, mniej dokuczliwy profil dźwiękowy. Wentylator wyposażono w 9 łopatek, które posiadają charakterystyczne wyżłobienia, tzw. kanały przyspieszające przepływ. Przyspieszają one ruch powietrza w newralgicznych miejscach, poprawiając rozkład ciśnienia i zwiększając wydajność. Same łopatki mają złożony kształt. W pobliżu piasty są wygięte do tyłu, a dalej stopniowo zakrzywiają się do przodu. Kieruje to więcej powietrza ku zewnętrznym obszarom łopatek, co zapewnia równomierne obciążenie na całej ich długości. Nowością są też winglety na końcówkach łopatek. Ich zadaniem jest redukcja wirów końcowych, które powstają w wyniku różnicy ciśnień między stroną ssącą a ciśnieniową łopatki. Podobne rozwiązanie stosowane jest w samolotach, gdzie winglety zmniejszają opór powietrza i poprawiają efektywność paliwową, minimalizując wiry na końcówkach skrzydeł. Elementy aerodynamiczne znalazły się także na piaście wentylatora, gdzie pełnią funkcję turbulatora. Kierują przepływ powietrza ku zewnętrznym strefom łopatek, zwiększając ich efektywność. Nie sposób nie wspomnieć o łożysku SSO2, które osobiście uważam za jedno z najlepszych w wentylatorach. Działa podobnie do FDB. Obracający się wał wytwarza ciśnienie oleju, tworząc stabilną warstwę smarującą. Problemem w takich łożyskach może być efekt żyroskopowy, początkowe odchylenie osi prowadzące do zużycia w czasie. Noctua poradziła sobie z tym, umieszczając przy osi magnes, który stabilizuje ją od samego początku. Zmiany zaszły również w silniku. Nowy ETA-PERF charakteryzuje się wysoką efektywnością i cichą pracą dzięki niskiej impedancji i nowoczesnemu systemu sterowania NE-FD6 z czujnikiem Halla. Pozwala on osiągnąć wyższy moment obrotowy przy tej samej mocy. Technologia Super Torque zapewnia utrzymanie stałych obrotów niezależnie od obciążenia. Gdy inne wentylatory zwalniają pod wpływem np. rosnącego oporu, ten model trzyma obroty na poziomie, co przekłada się na stabilniejszą wydajność. W kulerze Noctua NHD15G2 Noctua zastosowała technologię, w której dwa wentylatory pracują z lekko przesuniętymi obrotami. Takie rozwiązanie znajdziemy również w zestawie wentylatorów NFA14X25G2SX2PP, które są fabrycznie ustawione z różnicą prędkości obrotowych, około 50 rpm. Dzięki temu eliminowane są niepożądane efekty bit frequency, takie jak buczenie czy wibracje. Oczywiście zastosowanie tej technologii pomaga nam w przypadku, jak mamy kilka wentylatorów podpiętych do jednego złącza na płycie głównej za pomocą jakichś splitterów. Wtedy mamy jeden sygnał PWM i na przykład 2-3 wentylatory, które automatycznie już mają zastosowane przesunięcie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą metodę zastosować w wentylatorach, które nie mają tej technologii i tego buczenia też nie będzie. Wystarczy, że przesuniemy jeden w górę i jeden w dół, ewentualnie trzeci gdzieś po środku tych obrotów, ale niestety musimy mieć wtedy 3 osobne złącza na płycie głównej i musimy to ręcznie wszystko sterować, więc to jest takie udogodnienie, jeśli chcemy mieć po prostu więcej wentylatorów w obudowie i nie chcemy się przejmować, jakie mamy tam dokładne wartości na każdym z wentylatorów. Wentylatory zostały przetestowane za pomocą ulepszonego tunelu aerodynamicznego stworzonego przez firmę Endorphi. Tunel bazuje na konstrukcji zwężki Venturiego, gdzie pomiar przepływu powietrza przeprowadzany jest za pomocą anemometru umieszczonego pomiędzy dwiema częściami tuby. Każdy wentylator został przetestowany na 3 chłodnicach o różnej grubości w konfiguracji push oraz na jednej chłodnicy w konfiguracji pull.
Dodatkowo testy obejmowały wydajność na kratce wentylacyjnej obudowy oraz czystą wydajność bez przeszkód. Głośność wentylatora była mierzona 20 cm od boku wentylatora na danej przeszkodzie. Zaczniemy omawiać wyniki od zbiorczego wykresu dla chłodnicy typu Slim, czyli EKA Surface S140. Pionowa oś przedstawia przepływ powietrza w metrach sześciennych na godzinę, a oś poziomia pokazuje poszczególne poziomy głośności wentylatorów. Na wykresie widać, że Noctua rywalizuje z wentylatorem Thermaltake TACFAN 14 Pro, wyprzedzając jednak znacznie konkurencję w postaci Be Quieta Silent Wings Pro 4 oraz Fluctusa 140 od Endorphi. Warto odnotować ogromny wzrost wydajności w porównaniu do poprzednika, czyli Noctuy NF-A14. Co ciekawe, starsza konstrukcja P14S okazuje się wydajniejsza od A14, co jest dosyć interesujące. Przejdźmy teraz do bardziej czytelnych wykresów poszczególnych poziomów głośności. Teraz przechodzimy do kolejnej chłodnicy, EKA Coolstream C140 o grubości 45 mm. Na zbiorczym wykresie sytuacja wygląda podobnie jak wcześniej. Są momenty, w którym Noctua wypada lepiej, ale zdarzają się też takie, gdzie Thermaltake wychodzi na prowadzenie. Ogólnie można stwierdzić, że te wentylatory mają identyczną wydajność. I teraz przejdźmy do bardziej czytelnych wykresów poszczególnych poziomów głośności. Przy maksymalnych obrotach nowa A14 z uwagi na dosyć niskie obroty maksymalne nie zapewnia topowej wydajności. W tym teście dominują raczej konstrukcje wysokoobrotowe. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na kulturę pracy, która jest bardzo dobra. Teraz czas na tą samą chłodnicę, ale w konfiguracji pull, czyli wyciągającej. W tym przypadku nowy wentylator Noctua radzi sobie minimalnie gorzej, a to Thermaltake zapewnia odrobinę lepszą wydajność. Przejdźmy teraz do bardziej czytelnych wykresów poszczególnych poziomów głośności. Czas na ostatnią, najgrubszą chłodnicę od Alpha Coola o grubości 60 mm. W tym przypadku przyznam, że dzieje się coś dziwnego, ponieważ A14X25G2 ma trudności z utrzymaniem wydajności w porównaniu do konkurencji. Noctua wyprzedził Be Quiet Silent Wings Pro 4, a TACFAN trzyma solidny dystans. Widzimy, że wydajność względem innych wentylatorów spada aż do poziomu głośności 38 dB, a potem następuje gwałtowny wzrost. Co istotne, nie jest to spowodowane obrotami wentylatora. Obroty rosną w miarę liniowo, w miarę zwiększania głośności wentylatora. A to wentylator ma problemy z przepchaniem powietrza przez radiator w tej konfiguracji. Zawsze testuję wentylatory w tunelu, zaczynając od najniższego możliwego poziomu głośności i stopniowo podnoszę obroty. Zauważyłem jednak, że jeśli zaczynam od maksymalnych obrotów i stopniowo je zmniejszam, problem ten nie występuje. Co więcej, podczas standardowej procedury, gdy mamy taką niską wydajność, np. przy tych 38 dB i dmuchamy powietrze w okolicy piasty, wydajność nagle się poprawia i już nie spada. Wydaje się, że wentylator ma problemy z ustanowieniem odpowiedniego ciągu i pokonaniem pewnej bariery w przepływie powietrza. Skontaktowałem się w tej sprawie z Noctuą i potwierdzili, że takie problemy mogą występować. Wyjaśnili, że to zjawisko jest wynikiem tego, jak wentylator radzi sobie z oporem powietrza. Gdy zaczyna zwiększać obroty od niskich wartości, przepływ powietrza nie zawsze jest wystarczająco silny, by pokonać opór radiatora.
zwłaszcza jeśli jest on dosyć gruby. Dopiero po jakimś czasie, gdy opór zostanie przezwyciężony, przepływ powietrza stabilizuje się, a wydajność rośnie. Z kolei, jeśli zaczynasz od maksymalnych obrotów, wentylator od razu może lepiej poradzić sobie z oporem, ponieważ jest w stanie szybciej ustanowić dobry przepływ powietrza. To zjawisko znane jest jako histeraza. Oznacza to, że wydajność wentylatora zależy od historii zmian prędkości obrotowej, a nie tylko od aktualnych warunków. Noctua zaznaczyła, że takie zjawisko występuje w specyficznych warunkach, jak w przypadku testów na bardzo grubych radiatorach, więc może nie być zauważalne w innych scenariuszach. I zerknijcie sobie teraz na wykresy poszczególnych poziomów głośności dla tej chłodnicy. Przechodzimy teraz do kolejnego bardzo ważnego testu, czyli wydajność wentylatora na kratce wentylacyjnej obudowy w konfiguracji push. W tym przypadku symulujemy sytuację, w której wentylator wyciąga powietrze z obudowy. Nowa wersja wentylatora Noctua wypada lepiej od SilentWings 4 Pro, ale to Thermal Take zapewnia tutaj lepszą wydajność. Zaskakująco dobrze wypadł również Fluctus, który radzi sobie na kratce wentylacyjnej bardzo dobrze, stanowiąc poważnego konkurenta w tej kategorii. I standardowo zerknijcie sobie teraz na wykresy poszczególnych poziomów głośności dla tej przeszkody. Ostatni test dotyczy wydajności wentylatora bez żadnych przeszkód, czyli w najbardziej czystej konfiguracji. W tej sytuacji wykonałem pomiary tylko dla 3 poziomów głośności. Jak widać, w takim scenariuszu ponownie Thermal Take zapewnia lepsze wyniki. Szokuje jednak bardzo słaba wydajność Be Quieta SilentWings Pro 4. Niemniej jednak pamiętajcie, że ten test jest najmniej użyteczny. Bardziej stanowi ciekawostkę i odniesienie, byście mieli świadomość, jak zmienia się wydajność wentylatora w zależności od przeszkód. I pokazuje też, dlaczego jeśli ktoś testuje wentylator tylko bez przeszkód w różnych tunelach aerodynamicznych, nie ma to za bardzo sensu, jakbyśmy chcieli to przekładać na realne wyniki. Standardowo zapraszam Was do zapoznania się z wykresami poszczególnych poziomów głośności. Przy maksymalnych obrotach wentylator Noctua osiąga przepływ powietrza na poziomie 148,1 m3 na godzinę. To jest bardzo bliskie deklaracji producenta wynoszącej 155,6 m3 na godzinę. Oczywiście nie udało się uzyskać identycznego wyniku, ale należy pamiętać, że sprzęt testowy nie jest tak precyzyjny jak ten używany w laboratorium, a kalibracja anemometru również może mieć wpływ na dokładność pomiaru. Pomimo tego, że Noctua plasuje się w środku stawki pod względem wydajności, to jest to jeden z najcichszych wentylatorów w zestawieniu. Abyście mieli pewność, że wyniki z anemometru można przełożyć na realne scenariusze, wykonałem dodatkowy test na chłodnicy podłączonej do Custom Loopa. Jak widzimy, wyniki uzyskane w realnym scenariuszu pokrywają się niemal identycznie z tym, co zarejestrował anemometr w tunelu powietrznym.
No i teraz czas na podsumowanie, które łatwe nie będzie, jak to u mnie bywa, ale też produkt jest specyficzny i dosyć specyficznie wypadł. Myślę, że najłatwiej będzie, jak zacznę sobie od jakości wykonania oraz zawartości opakowania. No i tutaj nie mam się absolutnie do czego przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykonania, ponieważ to jest Noctua, to jest topka. Aczkolwiek mam jedną uwagę co do estetyki, ponieważ jak mamy tutaj te przewody, no to one tutaj do czasu, jak nie są oplecione, to są takie brzydkie, kolorowe, więc to nie fajnie wygląda. Niestety w brązowych wentylatorach Noctua to występuje, a w Chromaxach już te przewody wszystkie są czarne. A tak to nie ma się do czego przyczepić. Tak samo zawartość opakowania, ponieważ nie dość, że samo opakowanie jest bardzo fajne, to naprawdę dla większości ludzi w ogóle nie ma znaczenia, ale naprawdę to mi się podoba i są z pewnością osoby pasjonaci, którzy od produktu premium oczekują takiej warstwy wizualnej i takiego opisania produktu i to na pewno Noctua tutaj spełnia. Zawartość opakowania, produkt zdecydowanie kompletny, wszystko czego potrzebujemy mamy, a nawet za dużo, ponieważ wydaje mi się, że ten przewód LNA jest zbędny, to znaczy Noctua zawsze to dodaje do swoich produktów od samego początku i to było fajne, jak jeszcze mieliśmy 3-pinowe wentylatory, jeszcze tak nie było takiego zaawansowanego sterowania, nie mogliśmy sobie tych krzywych takich fajnych robić. Teraz mamy tyle oprogramowania, takie możliwości, jeśli chodzi o sterowanie wentylatorami, że ten przewód jest według mnie zbędny. On tylko redukuje maksymalne obroty wentylatora, więc sami widzicie, jak to wygląda. Ale fajnie, że mamy kołki antywibracyjne, jeśli chcemy sobie beznarzędziowo ten wentylator zainstalować w obudowie i taki montaż będzie przynosił jeszcze mniej wibracji, pomimo tego, że te wibracje praktycznie tutaj w tym wentylatorze nie istnieją. Dodatkowo mamy wymienne narożniki. Jeśli chcemy sobie zainstalować ten wentylator na chłodnicy, no to mamy specjalną uszczelkę wraz z tymi kołkami odciążającymi. Jeśli chcemy sobie zainstalować w innym miejscu, na przykład w obudowie już normalnie, to także mamy narożniki, ale już nie uszczelkowe, z tymi kołkami odciążającymi oraz takie zwykłe, standardowe gumowe narożniki już bez tych czubków, bez tych kolców odciążających. Więc to fajnie wygląda, oczywiście śrubki, 30 cm przedłużacz, to się może przydać i splitter na 2 wentylatory typu Y jak najbardziej na plus, więc jeśli chodzi o tą warstwę, to tutaj jest absolutna topka. Zawsze powtarzam, że bardzo istotnym punktem w wentylatorach Noctua jest łożysko, które jest praktycznie niezniszczalne. Jest to hydrodynamiczne łożysko, ale stabilizowane jeszcze dodatkowo magnesem. To naprawdę działa bardzo fajnie, ponieważ jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby były jakieś problemy z tymi wentylatorami. Dodatkowo mamy 6 lat gwarancji, ale raczej nic z tym produktem nie powinno się stać, ale zawsze jeśli coś by się stało, to serwis Noctuy działa też na najwyższym poziomie i tutaj polecam się kontaktować już bezpośrednio z Noctuą, ponieważ najlepiej to, z tego co wiem, wychodzi. I tak, przechodzimy już do innych rzeczy i do wydajności. I tutaj ta wydajność w stosunku na przykład do ostatniego króla wydajności, czyli Be Quieta Silentwings Pro 4, to jest bardzo dobrze. Ale przyszedł tutaj pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, Thermaltake Tacfun 14 Pro, który okazał się bardzo dobrym wentylatorem i naprawdę nie spodziewałem się, że wypadnie tak dobrze, a jednak. I to też jest wentylator oparty na LCP, czyli na polimerach ciekłokrystalicznych i to tutaj głównie pomaga w tym, żeby zmniejszyć prześwit między końcówką łopatki a ramą. To nam zwiększa ciśnienie i wentylator lepiej pracuje, jeśli ma opór, bo jeśli ma mały opór, no to ten mały prześwit praktycznie nic nie daje, to trzeba zaznaczyć, więc w takich bardziej zaawansowanych scenariuszach. Dodatkowo wibracje i wszystkie rezonanse, efekt siły odśrodkowej nie wpływa tutaj na materiał, więc fajnie to wszystko wygląda. To oczywiście niesie za sobą koszty, ponieważ wentylator kosztuje 170 zł, Noctua. To jest bardzo dużo, to jest mega dużo, ale czy spodziewałem się takiej ceny? Tak, spodziewałem się, patrząc ile kosztuje Be Quiet Silentwings Pro 4, ile kosztuje A12X25, dodatkowo jest to wentylator 140 mm, więc cena 160-170 zł była do przewidzenia.
Ale mamy Thermaltake'a, który kosztuje no też nie mało, ponieważ 120 zł to jest bardzo dużo, ale jest to jednak już różnica 50 zł w stosunku do Noctuły. I to z jednej strony jest dużo, a z drugiej nie aż tak, ponieważ jak już ktoś wydaje tyle pieniędzy na wentylatory, to wydaje mi się, że to już aż takiej różnicy mu nie robi i bardziej to miałoby znaczenie przy jakichś tańszych konstrukcjach, ale to trzeba zaznaczyć. No a z tą wydajnością jest różnie, ponieważ jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o takie standardowe chłodnice typu 30 czy 45 mm, nawet do obudowy ten wentylator jest ok, ale jeśli chodzi o Alpha Coola UT60, to coś tutaj poszło nie tak i wentylator ma zdecydowanie problem, żeby tam tą siłę przepychania sobie zbudować. I naprawdę nie wiem, o co chodzi, to znaczy domyślam się, że coś się dzieje w okolicach piasty, to znaczy w tym miejscu, bo ten wentylator ma tutaj charakterystyczne zakrzywienie tych łopatek, które są najpierw do tyłu się kierują i potem się zakręcają do przodu i Noctua tutaj bardzo zwracała uwagę, żeby obciążenie na całej długości łopatki było równomierne. Z jakiegoś powodu było to dla nich ważne. Może jeśli chodzi o długoterminowe używanie tego wentylatora w ekstremalnych warunkach, o odkształcanie się jednak nawet przy LCP, może to miało znaczenie. Jeśli nie miałoby znaczenia, to myślę, że nie zwracaliby aż tak na to uwagi. Ale zwracają. I myślę, że tu coś się dzieje w okolicy tej piasty, ponieważ jak dmuchnie się, jeśli ten wentylator ma tą słabszą wydajność na grubszej chłodnicy, dmuchnie się tam ustami, to ta wydajność rośnie i już nie spada, jest na tym wyższym poziomie. Więc coś tutaj jest nie tak. I Thermaltake nie ma tego powodu. A jak spojrzycie sobie na tego Thermaltake'a, ja gdzieś tutaj go mam, albo i nie mam. Jest. Mamy tego Thermaltake'a, no to on jest no praktycznie identyczny, jeśli chodzi o konstrukcję łopatek, jak A12X25. I generalnie wszyscy myśleliśmy, i Noctua też tak sugerowała, że otrzymamy wentylator praktycznie konstrukcją identyczną jak A12X25, tylko przerobiony do wersji 140 mm i nawet takie prototypy były pokazywane na Computeksie przez Noctuę. Ale w pewnym momencie z tego zrezygnowali. I co mnie zaciekawiło, jak oglądałem u jakiegoś zagranicznego youtubera właśnie relacje z Computeksa, jak już te nowe wentylatory pokazali z nową konstrukcją, to Jacob z Noctuły powiedział, że oczywiście ten poprzedni model wentylatora dawał bardzo dobre wyniki, ale nie nadawał się do masowej produkcji. I to mnie zastanowiło, o co tam chodziło. Czy jednak ta konstrukcja łopatki w modelu 140 mm przy długoterminowych testach dawała jakieś dziwne oznaki? Możliwe, że tak. I nie wiemy, jak będzie w przypadku na przykład Tacfana. Ponieważ no może być różnie, to jednak nie jest aż taka marka premium Thermaltake i ta kontrola jakości, ta jakość wykonania, czy zastosowane łożysko, stabilizacja tego wszystkiego może nie być tak dobra jak w przypadku Noctuły. I tutaj to są oczywiście moje domysły, które mogą być nieprawdziwe, ale musimy mieć na uwadze to, że coś może się z tym wentylatorem na przykład stać, a z Noctuą się nie stanie, więc może tak być, nie musi, to już trzeba sobie samemu ocenić, jakie ryzyko podejmujemy. No raczej z Noctuą nic nie powinno się złego stać, a wydajność w tych standardowych zastosowaniach jest praktycznie taka sama, tylko ta cena wyższa, ale oczywiście wiemy, dlaczego ona taka jest. No i mam problem z oceną tego wentylatora. Sami widzicie, jak to wygląda, ponieważ z jednej strony otrzymujemy teoretycznie dopracowany produkt, ale który tam w jakichś aspektach ma pewne problemy wydajnościowe i trochę odstaje od tańszego Tacfana, więc no wygląda to jak wygląda. Na pewno jest to fajny produkt dla fanów marki, dla osób, które oczekują najwyższej wydajności, jakości, wsparcia od firmy Noctua. Na pewno jest to lepsza opcja od Be Quieta Silent Wings Pro 4, no a Tacfan jest po prostu wentylatorem wydajniejszym, ale według mnie nie aż tak pewnym jak Noctua. I też nie wiadomo jak z łożyskiem, ponieważ nie miałem za bardzo do czynienia z wentylatorami Thermaltake'a
w przeszłości, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda. Ale ogólnie jestem produktem zawiedziony. Muszę to przyznać, że oczekiwałem czegoś więcej. Oczekiwałem wyższej wydajności, równej wydajności w każdym zastosowaniu. Tego nie otrzymaliśmy i uważam, że jest to wentylator gorszy od A12X25. Tak generalnie już nie chodzi o wydajność, bo wiadomo, że 140 jest wydajniejsza, ale według mnie jest to gorszy wentylator i w tej chwili najlepszy wentylator, jaki wyszedł od Noctuły, to A12X25 i to się na razie nie zmieniło. Ciekawe jak A12X25G2, który ma wyjść w drugim kwartale, czyli już teraz. Pewnie na Computeksie go zobaczymy i krótko po zobaczymy go w sklepach, o ile Noctua nie przyłoży znów premiery, jak to lubią robić. I zobaczymy jak to wygląda, ponieważ konstrukcja łopatek jest bliźniacza do A14X25G2, więc ciekawe. No i to chyba wszystko. Ja Was jeszcze chciałbym zaprosić na mojego Instagrama, tam na razie nic nie ma, ale zacznie się pojawiać jakieś zdjęcia, smaczki, jakieś posty merytoryczne, więc zachęcam do obserwowania Instagrama i możliwe, że jakieś w przyszłości jeszcze inne media społecznościowe się pojawią, ponieważ zaczynam w to wchodzić. To chyba wszystko ode mnie na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym wentylatorze i co byście wybrali, czy Takwana, czy Noctuę, czy może Be Quieta. Dajcie znać. A to wszystko ode mnie na dzisiaj i do następnych filmów. Na razie, cześć.